Witam wszystkich w Nowym Jorku. Zaczynamy materiał, jak żeby inaczej, na Manhattanie. Przyjrzymy się przygotowaniom do wystawy kuratorowanej przez Agnieszkę Reisacher w przestrzeni AIR Gallery w Nowym Jorku. Do wystawy został równo tydzień. W tym czasie między innymi spotkamy się z artystami i artystkami, którzy biorą udział w wystawie, a także odwiedzimy najciekawsze galerie i muzea w Nowym Jorku. No to zaczynamy! Only in New York can you find Broadway. Na ten moment sztuka przegrywa z ławką, która jest na wodzie. Z największą przyjemnością przedstawiam Wam Agnieszkę Reisacher. Agnieszka jest współzałożycielką warszawskiej Galerii Lokal 30 i od wielu lat jest zaangażowana w prezentowanie i popularyzowanie sztuki feministycznej. To właśnie dzięki jej staraniom po raz pierwszy w Nowym Jorku zostanie pokazany cały przekrój polskiej sztuki feministycznej od lat 70. do współczesności. Wystawę zatytułowałam Bezsenność w Warszawie. Ujmuje 50 lat polskiej sztuki feministycznej, więc ujęcie tego jakimś jednym tytułem nie jest oczywiste, ale stwierdziłam, że ponieważ przyjeżdżamy z Warszawy, ponieważ mamy czas niepokoju, to Bezsenność w Warszawie będzie takim nieoczywistym podsumowaniem tego, o czym chciałam opowiedzieć. Galerię Lokal 30 Agnieszka Reisacher założyła w Warszawie wspólnie z Zuzanną Janin. Pomyślałem, że prezentację artystek biorących udział w wystawie w Nowym Jorku zaczniemy właśnie od Zuzanny. To jest cały zestaw rysunków, które ja nazywam Takotsubo, leczenie choroby złamanego serca. Jest to rzeczywiście nazwa choroby, która się przytrafia tym, którzy mają złamane serce. A ja właśnie przez to przeszłam. Moje serce się załamało, połamało, popękało. I jak gdyby rysując przez niemal 2 lata, a nawet 3 lata, bo część rysunków powstała już wcześniej, i mi ciągle to serce wychodziło bardzo poranione, poszarpane, zamazywałam je. Nie mogłam użyć innego koloru niż czarny, czasem granatowy. I w pewnym momencie udało mi się narysować białe serce i uznałam, że to jest koniec, że to znaczy, że już chyba jestem wyleczona. Na tle tej pracy powieszony jest neon, który jest odtworzeniem takiego zdania: nikt ci nie uwierzy, Zuzanno. Ja nie tylko, że utraciłam ten związek, ale to był związek, w którym było bardzo dużo przemocy. I to jest właśnie takie zdanie, które usłyszałam od pewnej kobiety, którą prosiłam wielokrotnie o pomoc. I powiedziałam w końcu kiedyś w desperacji, że jednak pójdę na policję, pójdę do ośrodków, musi mi ktoś pomóc. I ona wtedy powiedziała, że nikt ci nie uwierzy, Zuzanna, to taki miły człowiek. Robiąc tą sztukę, daję jakby narzędzie innym, którzy mogą wyciągnąć, nie wiem, pocztówkę tej pracy i powiedzieć: patrz, to mi robisz, albo to ktoś mi zrobił, albo to jest moje zdanie. Jako że montaż wystawy posuwał się w szybkim tempie, wykorzystaliśmy wolną chwilę na Guggenheim, czyli jedno z najbardziej znanych na świecie muzeów prezentujących sztukę współczesną. Pro tip: jeśli zarezerwujecie wcześniej bilety, w sobotę można wejść za $1. 3 największe atuty Guggenheim. Pierwszy atut: każdy zwiedzający dostaje maseczkę. Drugi atut: na każdym piętrze można za darmo napić się wody. Trzeci atut: fenomenalna wystawa. Ten rok jest naprawdę intensywny dla chilijskiej artystki Cecilii Wikuni. Na Biennale w Wenecji otrzymała niedawno Złotego Lwa. Zrealizowała gigantyczną instalację w hali turbin w Tate Modern w Londynie. I jak możecie zobaczyć, otworzyła ogromną solową wystawę w Guggenheim. Nie byłoby w tym w sumie nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że przez wiele dekad tworzyła poza jakimkolwiek zainteresowaniem instytucji i rynku sztuki. Szerokie uznanie przyszło dopiero niedawno, w wieku 70 lat. Z punktu widzenia młodych twórców jest to zapewne tak samo motywujące, co napawające niepokojem. Nie było jeszcze okazji przedstawić osobę, z którą przyjechałem do Nowego Jorku i która ogromnie pomaga mi w realizowaniu całego materiału. Oto Kinga Cieplińska, która razem z Agnieszką Reisacher pracuje w Galerii Lokal 30 i pomaga w koordynacji wystawy w Nowym Jorku. Jedna z największych atrakcji Nowego Jorku, czyli ruchome schody dla wózków sklepowych.
Bye concerned, bye. I'm stressed here. I've been too concerned about when the check clear. No more, no dwelling in the past. Already talking how we getting cash next year. What's left, overcome the next fear. Stay stuck, hope you don't get left there. This every day, wanna know the play. Gotta make sure the music ain't falling no deaf ears. Dobra, są. Czas na kolejną artystkę biorącą udział w wystawie w Nowym Jorku, czyli Annę Orbaczewską. Podobnie jak w przypadku Zuzanny Janin, prace Orbaczewskiej dotykają tematów opresji oraz przemocy ze strony najbliższych osób. Ta praca jest pracą z ostatniego cyklu, który traktuje o tkwieniu w toksycznych relacjach i niemożności wyjścia z nich. W pracy, która wisi w Air Gallery na wystawie Bezsenność w Warszawie, odnoszę się do przedstawień Piety w europejskim malarstwie, dawnym europejskim malarstwie sakralnym, gdzie na obrazach zwykle matka opłakuje syna, a na moim obrazie tutaj widać dwie figury kobiece, gdzie jedna płacze nad drugą. Tak naprawdę jest to ta sama osoba, która płacze nad sobą. Płacze nad tym, ile cierpienia kosztowało ją tkwienie w czymś, co ją zabijało. Jesteśmy w prawdziwym dinerze pod mostem. Diner wyglądał naprawdę spektakularnie, niemniej co do jedzenia, no cóż. O ile jeszcze moja mięsna kanapka z mięsem, przekładanym mięsem była całkiem zjadliwa, to nie można tego raczej powiedzieć o wersji wegańskiej. Tak się traktuje wegan. Czas na ostatnią artystkę w pierwszym materiale z Nowego Jorku, totalna klasyka polskiej sztuki feministycznej, czyli Monika Mamzeta. To, co mnie osobiście pociąga w twórczości Moniki Mamzety, to jest to jej wyjście z przestrzeni galerii, z tego schludnego White Cube'a i wejście ze swoją sztuką w przestrzeń miejską. Genealogia i blizna po matce, i to nie jest muszelka, powstały jako projekty billboardów dla zewnętrznej galerii AMS. Wiedziałam, że muszelka nie zostanie pokazana, ale wysłałam oba te projekty jako taki rodzaj testu, ponieważ nie znałam wcześniej tych osób, które mnie zaprosiły do tego projektu i chciałam wybadać, czy odbieramy na podobnych falach. Byłam bardzo mile zaskoczona odpowiedzią Marka Krajewskiego, który napisał, że oba projekty im się bardzo podobają, no ale niestety nie będą mogli pokazać, to nie jest muszelka, ponieważ obawiają się, że polski odbiorca nie zrozumie tego nawiązania do Cécile Pauline Pip Magritte i w związku z tym, że ta praca że jest zbyt hermetyczna dla polskiego odbiorcy. Na plakacie to mi się przejadło. Pokazałam kobietę, która jakby wymiotuje goździkami. Kwiatem, który jest symboliczny w PRL-u, był jako kwiat całoroczny, dawany z okazji Dnia Kobiet razem z paczką pończoch pracownicom. Chodziło mi o to, ale myślę, że nadal jest to aktualne, żeby zamiast gestów i pozornych przywilejów kobiety otrzymały prawdziwą równość. Czas na oficjalną degustację lokalnego specjału. To są totalnie rozpuszczone landrynki. Klasyczny napój amerykański o nazwie Joe Tea w wersji lemon, który smakuje dokładnie jak... Tego, jak smakuje ten stylowo wyglądający amerykański napój, dowiecie się już niebawem. W drugim materiale z Nowego Jorku, w którym będzie też o Dianie Lelonek, najlepszych second handach i bananach w czekoladzie.